polskie sądownictwo, a rozmawiają Państwo z praktykiem, człowiekiem, który ma 14 procesów sądowych za sobą i moja praktyka z sądami, muszę powiedzieć, w 90% jest praktyką pozytywną. Jeżeli sędziowie znaleźli tyle w sobie uczciwości, żeby oddalić oba pozwy Tomasza Turowskiego i oba akty oskarżenia wobec mnie, uzasadniając to tak, że ja po prostu ze wzruszeniem czytałem te uzasadnienia tych orzeczeń sądowych, to nie jest tak źle. Ale zacznijmy jeszcze od jednej rzeczy. Nie, to nie jest kwestia tego, że oni mnie się boją, tylko że jestem dobrze przygotowany do tych procesów, dlatego że znam to, również znam to środowisko i reprezentują mnie dobrze adwokaci. To jest jedna sprawa. 90% sędziów w Polsce to są ludzie uczciwi. Państwo mówią deagenturyzacja, lustracja sądów. Otóż sędziowie podlegają lustracji. Sędziowie podlegają lustracji. Problem polega na tym, że esbecja w dawniejszych czasach nie potrzebowała ich werbować, bo oni byli w dużej mierze sędziami na zawołanie i wcale nie trzeba było ich rejestrować oficjalnie jako agentury. Cały problem polskiego sądownictwa nie polega na tych wielu uczciwych sędziach, którzy orzekają w sądach rejonowych czy okręgowych. Cały problem polega na tym, że ta ryba jest popsuta od głowy. Wyżej nawet, bo to nie dotyczy Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, które są najwyższymi instytucjami sądowniczymi w Polsce, problem jest wmontowany w Konstytucji. Wszystkie zmiany, które chciałoby się przeprowadzić w ramach sądownictwa, zostaną zablokowane przez Trybunał Konstytucyjny, dlatego że takie ulokowanie Trybunału Konstytucyjnego, jakie mamy w tej chwili w obecnej Konstytucji, daje pod pozorem niezgodności z Konstytucją możliwość wywrócenia każdego aktu prawnego. Tak było przecież właśnie między innymi z lustracją dziennikarzy. Lustracja dziennikarzy została uwalona w momencie, w którym my, dziennikarze, złożyliśmy oświadczenie lustracyjne, została uwalona przez Trybunał Konstytucyjny w oparciu o przepis mówiący o równości wobec prawa i to orzeczenie, jakie ja tam czytałem, to było po prostu prawniczy horror. Ja nie jestem prawnikiem z wykształcenia, ale przez te lata spędzone w sądach w postaci czy to pozwanego, czy oskarżonego, czy człowieka wzywanego do prokuratury, przekonałem się, że problem polega na tym, że to ta góra sądowa, ta góra 10% ludzi, którzy pełnią, tak jak sędzia Milewski, rolę prezesa Sądu Okręgowego, przewodniczących wydziałów, sędziów Sądu Najwyższego, bo to najbardziej kuriozalne wyroki wydaje czasami Sąd Najwyższy, w momencie, w którym mieliśmy Tomasza Turowskiego, kadrowego oficera Służby Bezpieczeństwa. Sąd pierwszej instancji, przypomnę, uznał go za winnego kłamstwa lustracyjnego. Sąd drugiej instancji, tu się zaczyna problem, oraz Sąd Najwyższy, który odrzucił kasację Andrzeja Seremeta, uznał, że to jest literalnie napisane w wyroku, że Tomasz Turowski napisał prawdę w swoim oświadczeniu lustracyjnym. Może wszyscy wiedzą, że jest dokładnie inaczej. Ale te sądy, które mnie sądziły w tej sprawie, kiedy Tomasz Turowski szedł do sądu jak po swoje, bo miał wyrok Sądu Najwyższego i odrzuconą kasację, sędziowie zachowali się jednak w sposób przyzwoity, biorąc pod uwagę moją argumentację. I dopóki się nie wyczyści tego typu, bo przecież przykład Tomasza Turowskiego to nie jest jedyny przykład. Przypomnę przykład Mariana Jurczyka, człowieka, do którego mieliśmy podpisane zobowiązanie do współpracy, pokwitowania za wzięte pieniądze od Służby Bezpieczeństwa i donosy. Trzy rzeczy, które w pełni wyczerpują te punkty sformułowane kiedyś przez Sąd Najwyższy, co trzeba, żeby uznać człowieka za kłamcę lustracyjnego i został uniewinniony. Jak ja rozmawiam z sędziami, oni po każdym wyroku, mam dużo znajomych w środowisku sędziowskim, w pewnym momencie kiedyś rozmawiałem po jednym z tych kuriozalnych wyroków, jeden sędzia mi powiedział, stary, mówi, mnie jest wstyd, że ja jestem sędzią. Ja mówię, słuchaj stary, jestem dziennikarzem. Ja chciałabym jednak tutaj polemizować z Czarkiem, ponieważ uważam, że to może nie jest najlepszy pomysł oceniać system sprawiedliwości w Polsce na podstawie własnych potyczek z wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku Czarka, bo wydaje mi się, że jednak Czarek jest trochę inaczej traktowany.
właśnie, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy to sądownictwo jest praktycznie nieprzewidywalne w Polsce i nie kieruje się prawem bardzo często, tylko akurat Czarek tutaj ma pewną siłę przebicia i ty możesz w jakiś sposób jednak się bronić przed niesprawiedliwymi wyrokami. Ale Grzesiu Braun też ma tą siłę przebicia, jest skazywany. Nie ma takiej siły. Jest skazywany. Ale też nie ma takiej siły przebicia. No, ty masz jednak czasopismo po pierwsze bardzo poczytne, w którym możesz napisać artykuł. Masz też telewizję Republika, no a Grzesiek Braun praktycznie jest poza tym systemem obiegu informacji. Jest sam i kompletnie nie ma takich możliwości jak ty. Więc ja tutaj akurat się kompletnie nie zgadzam z Czarkiem. Uważam, że jeśli ta głowa jest, ta ryba zepsuła się od głowy i to rzeczywiście jest największa korupcja. Im wyżej, tym większa ta korupcja, tym większa degeneracja, tym bardziej ten mechanizm selekcji negatywnej tutaj działa. Natomiast ja to szacuję i to nie są moje szacunki, tylko też znowu powołuję się na jeszcze nie powstałą organizację, która będzie ten ruch opcji zerowej w sądownictwie forsować. To są szacunki jak 2/3 do 1/3. Niestety na niekorzyść tych sędziów skorumpowanych, złych, a nawet jeśli nie skorumpowanych, to nie mających predyspozycji do tego, żeby być sędziami, czyli pełnić zawód najwyższego zaufania w Polsce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no Orbán pokazał, jak sobie z tym poradzić. On też miał ten problem, że Trybunał Konstytucyjny mu wszystko blokował. Odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego. On posłał po prostu tych sędziów na wcześniejszą emeryturę. I oczywiście zgadzam się z tym, z panem profesorem tutaj, że to będzie, jak to robić, ile to będzie trwało, będzie wrzask, ale jeśli to będzie trwało miesiące czy tygodnie, to oczywiście się to przewróci. Jeśli się to zrobi tak konsekwentnie, szybko i będzie to przygotowane, tak jak to zrobił Orbán, to będzie to skuteczne. On skutecznie sobie poradził z odpowiednikiem ich Trybunału Konstytucyjnego. No tak, ale nawet Orbán, przypomnę ci, nie robił czystki, nie robił opcji zerowej, tylko zrobił coś, co również w Polsce można załatwić w sposób szybki, tylko zrobił po prostu mechanizm awansowy, polegający na tym, że skrócił wiek emerytalny dla tych najstarszych sędziów z korzeniami komunistycznymi, a w ich miejsce weszło pokolenie 30-40 latków do sądownictwa, właśnie tych, którzy są jeszcze nie zepsuci. Moim zdaniem ten mechanizm byłby skuteczniejszy, ale oczywiście przy zmianie konstytucji. No, przy tej konstytucji, jak długo nie zmienimy konstytucji, kto powołuje sędziów w Polsce? Pytanie do Państwa. Prezydent Rzeczypospolitej. No, można byłoby zostać przy tym rozwiązaniu, ale trzeba byłoby wprowadzić pewnego rodzaju mechanizmy, bo sędziowie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, są jedyną grupą, jedną z nielicznych, prokuratorzy również, nie zagrożeni bezrobociem. W Polsce, jeżeli ktoś skończy aplikację sądową czy aplikację prokuratorską, to musi dostać stanowisko sędziowskie bądź prokuratorskie. Tutaj nie ma mechanizmu. Pan wspominał, że trzeba byłoby wprowadzić mechanizm finansowy. Otóż nie. Sędzia sądu rejonowego jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów. Ile zarabia sędzia sądu rejonowego pierwszej pensji? Dostaje Państwo wiedzą? 6 000. To jest marzenie dla większości absolwentów szkół wyższych. Ile zarabia sędzia sądu okręgowego podstawy? No, około 10. A ile zarabia sędzia Sądu Najwyższego? Około 14 podstawy. Oni są naprawdę dobrze opłacani jak na polskie warunki. Ten mechanizm finansowy nie działa. Mówię, bez zmiany konstytucji i bez też wywrócenia tej reformy, którą planuje w tej chwili rząd Donalda Tuska, bo ta reforma, bo to jest największa absolutnie reforma rządu Donalda Tuska. Dwie największe reformy Donalda Tuska, o których nie wie społeczeństwo, to są ustawy o służbach specjalnych, czyli nowe ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu i nowa ustawa o prokuratorze i nowa ustawa o ustroju sądów powszechnych.
Na czym polega sens? Michał Królikowski, którego cenimy za przyjaźń z arcybiskupem Hozerem, zaproponował taką reformę sądownictwa, która moim zdaniem jest to zastąpienie dżumy cholery. Mianowicie w tej chwili sędziowie mają możliwość i obowiązek przeprowadzania dowodów na sali sądowej bezpośrednio. Sensem nowego ustroju sądów powszechnych jest wprowadzenie tak zwanego procesu kontradyktoryjnego. Mówię w tej chwili o postępowaniu karnym, bo w postępowaniu cywilnym mamy postępowanie kontradyktoryjne, czyli polega to na tym, że strony między sobą prowadzą spór sądowy, a sędzia nie jest od sądzenia, tylko od sędziowania, tak naprawdę. I to samo chce się wprowadzić w prokuraturze, w postępowaniu karnym. Czym to zaskutkuje? Moim zdaniem, ja się pożarłem na ten temat z Królikowskim niezmiernie, on jest oczywiście dużo lepiej wykształcony ode mnie prawnikiem, ale to będzie polegało na tym, że wyroki sądowe de facto będzie się wydawało za pieniądze, dlatego że wprowadza się niby przymusowego adwokata z urzędu, tylko wiadomo, jak pracuje ktoś, kto jest adwokatem z urzędu. To jest absolutnie najczęściej skandaliczny sposób, albo sposób tego, żeby aplikanci, adwokacy nabywali pewnego rodzaju doświadczenie. I po wprowadzeniu reformy Królikowskiego dojdzie do tego, że ten, kto będzie miał więcej pieniędzy, będzie przeprowadzał dowody przed sądem. Tak jak Państwo widzieli na przykład na podstawie tak zwanego Lex Krause. To wtedy nie zostało kupione, czyli zasada, opinia napisana przez Ćwiąkalskiego dla Krauzego, ona przez sąd nie została kupiona. W tym momencie ona będzie musiała być przez sąd uwzględniona przy orzekaniu, bo inaczej ten wyrok sądowy padnie w następnej instytucji. Wyobraźmy sobie, że jest spór sądowy, który dotyczy na przykład sprawy, w której tle są rzeczy gospodarcze. Ryszarda Krauzego, Zygmunta Solorza czy innych ludzi z listy najbogatszych będzie stać na to, żeby upłacić na przykład człowieka, który ma laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, żeby napisał dla niego taką opinię, jaka mu jest potrzebna. I sąd będzie musiał ją wziąć pod uwagę. Na równi z opinią biegłego z urzędowego. Oczywiście w Polsce sprawa biegłych to jest gigantyczny również problem, ale to tak naprawdę, bo to jest pomysł pod tytułem zróbmy tak jak w Ameryce, że będziemy sądzili, no bo w Ameryce zasada procesu kontradyktoryjnego jest zasadą świętą, tylko że tam jest zupełnie inny system prawny, między innymi w niektórych procesach biorą udział ławnicy i oni się kierują poczuciem sprawiedliwości, a nie tylko literą prawa. A problem Polski polega na czym? Na tym, że owszem, mógłbym wprowadzić proces kontradyktoryjny, tylko to w takim razie znieśmy również przedawnienie. Bo jedną z najczęściej stosowanych sztuczek jest doprowadzenie do przewlekłości postępowania sądowego, tak żeby to zostało objęte przedawnieniem. Do dzisiaj Roman Polański w Stanach Zjednoczonych jest ścigany za pedofilię, bo tam się przestępstwa tego typu nie przedawniają. U nas Fogel może przyjeżdżać do Polski, facet, który ma wyrok za morderstwo. Mu się przedawniło. I parę jeszcze znam osób, które zbiegły za granicę, a już wróciły do Polski, bo im się poprzedawniała ścigalność. I w tej chwili w interesie i pod nowym systemem też będzie interes, żeby przedłużać, zamawiać na przykład kolejne opinie biegłych, tak żeby po prostu w pewnym momencie sprawa została objęta przedawnieniem, bo w niektórych sprawach są kluczowe. Okresy przedawnienia są po 5 lat. Mój proces z Tomaszem Górowskim trwał prawie 5 lat, a z Bondawikiem skończył się w dniu, w którym się przedawniała sprawa. I to nie ja, ja stawiałem się na każdym terminie i na szczęście zostałem uniewinniony. W ostatnim możliwym terminie następnego dnia sąd musiałby umorzyć postępowanie, uznając, że sprawa się przedawniła. Ja bym powiedział jeszcze krótko, w sporze o kondycję sądownictwa między profesorem Chmielnem a Ewą Stankiewicz jestem bliżej Ewy Stankiewicz, bo teza, że 90% sędziów jest uczciwa, z jednego punktu widzenia po prostu jest tezą przynajmniej mylącą. Rzekomo uczciwa większość nie jest w stanie oczyścić się od chorej mniejszości. To środowisko, i rzecz nie jest w procentach, tylko że środowisko sędziowskie jako całość
poddane jest patologicznym formom solidarności wewnętrznej i jest niezdolne do oczyszczenia. Dlatego w najnowszym programie Prawa i Sprawiedliwości w zakresie sądownictwa między innymi jest taki oto zapis, że sądownictwo dyscyplinarne nie może być realizowane tylko w ramach środowiska sędziowskiego i muszą być wprowadzeni przedstawiciele jakichś instytucji publicznych spoza środowiska sędziowskiego, bo bez rozsadzenia tej wewnętrznej solidarności zawodowej i konfliktu interesu, jaki oni mają, to środowisko nie będzie zdolne do oczyszczenia. I być może... To też się pan myli, dlatego że jeżeli chodzi o sądownictwo dyscyplinarne, to w pierwszych instancjach jest przewaga uchyleń immunitetu. Problem polega na tym wyższym etapie, tak samo jeżeli chodzi o immunitety prokuratorskie. Nie wiem, w czym się mylę. Ja znam statystyki po prostu. Teza polega na tym, że jeśli powiemy, że na wszystkich szczeblach sądownictwa dyscyplinarnego mają być wprowadzeni przedstawiciele spoza środowiska sędziowskiego, to jest to pewna konkretna procedura. Natomiast możemy wymyślić 100 000 wersji rewolucyjnych zmian, bez przemyślenia, na czym one mają konkretnie polegać. Ja nie mówię, że w życiu społecznym nie są niekiedy potrzebne zmiany rewolucyjne. Tylko odpowiedzialny polityk czy doradca musi spojrzeć parę kroków dalej i zobaczyć, co się będzie działo dalej. Jak zrobimy rewolucyjne zwolnienie wszystkich, to w pierwszej kolejności, wiecie, kto będzie przywrócony do pracy? Najsprawniejsze lizusy, najcwańsi manipulatorzy, którzy analizatorów owiną sobie wokół palca, bo przecież jeśli analizatorzy mają być nieskorupowani, to trzeba być młode dzieciaki. Ja może tylko na chwilę uzupełnię, w poparciu tego, co powiedział pan profesor. Mamy przykład Gruzji, która zrobiła głęboką reformę, bardzo taką radykalną, a w sytuacji, kiedy zmieniła się sytuacja polityczna, opcja Saakaszwilego została odsunięta od władzy, ci nowi, zweryfikowani przez nich sędziowie w tej chwili orzekają przeciwko nim. Były premier ponad rok siedzi w więzieniu, 2 procesy już za nim, 3 w toku. I nie ma szans na to, żeby ten wymiar sprawiedliwości podejmował jakiekolwiek inne decyzje sprzeczne z linią polityczną Bidziny i Baniszwilego, czyli oligarchy z Moskwy. Można? No przecież chciałem dać przykład Gruzji, ale właśnie jeśli wymyśli się nawet najwspanialsze procedury, one są słuszne, one są ważne i przyjdzie drań, to jest tak jakby skonstruować świetny samochód, nie wiem, Porsche, Ferrari. Przyjdzie bandyta, on tym samochodem zrobi napad na bank, że można wymyślać procedurę finansową, ale jeżeli tylko i wyłącznie podejdziemy wolnorynkowo, pominijmy to, że to jest kwestia wyjątkowego zaufania sędzia-prokurator, to nawet w ultraliberalnym podejściu jest takie zjawisko rynkowe, które się nazywa dumping. Ono polega na tym, że ja mniej zarabiam albo nawet dopłacam w jednym miejscu, typu oficjalna pensja, ale zarabiam gdzie indziej, a poza tym mam wpływy i władzę. Mogę po prostu dostać łapówkę albo mieć. Więc sam mechanizm finansowy nie załatwia takich rzeczy, jak się nie rozumie kontekstu. I kontekst bardzo dobrze pokazuje, no, można wymyślić bardzo fajne mechanizmy, ale na przykład przychodzi taki moment jak Kluska, on jest bardzo ważny i po prostu w tym momencie dzieje się dziwna rzecz, bo wokół Kluski pojawia się taka naturalna koalicja przeciwko niemu sędziów, prokuratorów, mediów, wszystkiego dookoła i on w naturalny sposób zostaje zniszczony. I jemu bardzo ważne, bo jestem magistrem dziennikarstwa, zajmuję się między innymi systemami medialnymi. Proszę Państwa, jemu nie zabrano Onetu. Jemu nie zabrano Optimusa, jemu zabrano Onet. Nowe medium. Bo tam na przykładzie rozwiązań strukturalnych pan profesor bardzo słusznie stawia bardzo ważne pytania, ale też dla nas ludzi inteligentnych jest też, Państwo wszyscy tu na sali nie muszą znać wszystkich paragrafów, procedur. Nie, ale my, jako ludzie inteligentni, analitycy, powinniśmy też stawiać pytania i dawać odpowiedzi. Ja bym dał przykład systemu medialnego i w ogóle politycznego, bo prawica, dzisiejsza Polska, PiS i media prawicowe myślą tak. Słuchajcie, zrobimy fajną kampanię i wygramy, albo zrobimy fajne medium, będzie... Nie, dlatego, że... przepraszam. Dlatego, że system jest zamknięty. To znaczy, są media, te głównonurtowe, które zawiadują sercami i emocjami milionów ludzi, bo media prawicowe docierają do setek tysięcy ludzi, a media głównonurtowe, które mają koncesję
czyli dobro rzadkie, to są miliony ludzi, ich serca, emocje, telewizja. I są koncesje na to, które są rozdawane, nie ma wolnych mediów w Polsce. Ja to mówię nie dlatego, że mówię o teorii spiskowej, tylko o faktach. Żeby założyć telewizję ogólnopolską, trzeba mieć koncesję, którą nadaje ciało polityczne Krajowa Rada Radiofonii. To samo z ogólnopolską radią. Przy rynku mediów jest trochę inaczej, ale rynek mediów bardziej się prasy codziennej utrzymuje i tygodników z reklam. I Tomek Sakiewicz może zaświadczyć, że im więcej ma nakładu i klików, tym mniej ma reklam. I zaczyna się pojawiać